Witam Państwa z rana, ponownie Finansowy Kretyn. Trochę dzisiaj chciałem na temat komentarzy powiedzieć, szczególnie na temat jednego, ale też powiem kilka słów właśnie odnośnie tego, co się dzieje. Może zaczniemy od wykresu. Tak jak mówiłem, cena do 42 tysięcy wczoraj i przypadkowo oczywiście zaczęła się kręcić, znowu się zatrzymała w okolicy tych właśnie 50% zniesienia FIBO, ale popatrzcie się, to jest to, co też mówiłem, że nie wiadomo, czy się ta cena zatrzyma na 42 tysiącach, czy nie będzie zdążać w kierunku tych 48, bo trend jest tu bardzo silny. Mówiłem o tej fladze, która tutaj nie była w stanie się nawet wykrzywić przeciwnie do trendu, więc to świadczyło o tym, że jednak no, nie było tu takiej flagi, tylko ona była pochylona bardzo mocno, takie w zasadzie można powiedzieć konsolidacja, ale no taka, że wyrywała aż do góry, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że no, cena dojdzie tutaj do 48 tysięcy i to też było ciekawe, nie wiem czy ktoś zauważył, ale to by było też ciekawe tutaj z analizą, z tym, co się działo 4 lata temu, czyli też mamy zejście pira z drzwi, możemy wymierzyć cały ten ruch i zatrzymanie było dokładnie na 618. Wtedy zaczęło się oczywiście tutaj kowadło było na koniec, więc rzucenie było bardzo mocne. Natomiast tutaj właśnie też było podejście pod 618 i co ciekawe, tutaj też jak widzicie, przypatrzylibyście się, też cena zaczęła reagować przy 382, tu też było zatrzymanie. Tam by trzeba było się troszeczkę bardziej wgłębić, natomiast weźmy pod uwagę, że te ruchy tutaj już też są takie już ruchy FOMO, tak? One są mocne, zaczynają iść do góry. Jak trend zaczyna się taki robić pionowy, no to oczywiście jest mała szansa na to, że wytrzyma w długim terminie i będzie zrzucenie tego. Zresztą widać tutaj też oczywiście już przy tym głównym ruchu, no to wiadomo, że jak to zaczyna iść pionowo, to te korekty są coraz większe, aż w końcu no, trend się załamuje, bo nic nie rośnie do nieba, ale to nie jest takie proste, bo oczywiście można powiedzieć, że tutaj już trend był bardzo mocny i można było tu wyjść na 25 tysiącach i cały ten ruch został stracony, tylko też pamiętajcie, że jak ktoś wszedł tutaj na 5 tysięcy i wyszedł na przykład na 25 tysięcy, to ktoś mu powie, ale się sfrajerował, tylko że on tu zrobił razy 5, a jak ktoś tu wszedł na przykład nawet tu i zaliczył cały ten ruch, to zrobił razy półtorej, tak? Więc razy półtora, więc zawsze jest lepiej wchodzić, jak są mocne spadki i wychodzić już nawet w połowie tego trendu, bo tu się zaczyna mania i tak naprawdę ciężko przewidzieć, co tłum zrobi i jego szaleństwo jest naprawdę, szaleństwo tłumu jest nie do przewidzenia, więc no ja już poszedłem w tą stronę, że ja wolę się pakować gdzieś bardzo nisko i wychodzić w momentach, nawet jeżeli miałbym, nie wiem, tu już, tak jak mówiłem, dużą część zysku zrealizowałem przy mniej więcej 42 tysiącach. Natomiast no, jeżeli to wszystko zacznie mi uciekać, no oczywiście będzie to problem, że nie wytrzymałem ruchu, ale z drugiej strony, co będzie, jak wam spadnie praktycznie tutaj do 15 tysięcy znowu? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Ja nie mówię, że tak będzie, tylko mówię, że wszystko jest możliwe. I teraz w tym momencie można wrócić do komentarza tutaj. Ja oczywiście dałem takie pytanie, gdzie myślisz, że cena Bitcoina zacznie zawracać i zacznie się duża korekta robić? I tu ludzie odpowiadają bardzo nawet szczegółowo czasem. Myślę, że to tak trochę prześmiewczo wręcz, ale oczywiście jest jakieś to, widać, że są 48 tysięcy, jest bardzo takim rejonem, o którym ludzie mówią. 48 560, 48 597, 46,8, 48 500, 48K, więc no te 48 tysięcy widać, że wielu, że tak powiem, jara. Natomiast no zobaczymy, co to będzie, tylko że tu jest, więc te komentarze dla mnie są ok, bo tutaj kolega pisze L. Kinsk, pisze, że komentarze BK, sami wróżbici. I z jednej strony tak, ale z drugiej strony to ja oczywiście zrobiłem to troszkę tak dla zabawy, więc nie ma tutaj żadnej pretensji do nikogo i nie ma co się obrażać, że ludzie piszą dokładne jakieś wartości, bo przecież to jest taki w formie quizu bardziej niż no przynajmniej mi się tak wydaje, żeby traktować to, że jak ktoś tam sobie ustali 48 560, żeby się za bardzo do tego nie przykleił i patrzył, co wykres robi. Natomiast tu kolega pisze, że jak się nie przepraszam, jak się nie posypie z 0,5, a nie posypało się już widać w miarę, a przebije ją, to jest szansa na 618, czyli te 48 tysięcy mniej więcej. I potem obserwacja podaży i sentymentu. I właśnie słuchajcie, o to chodzi, żeby patrzeć na to i koniec analizy, tak? Czyli trzeba patrzeć właśnie,
Tak jak mówię, te wszystkie poziomy są bardzo ważne, bo traderzy, inwestorzy, jacyś profesjonalni gracze, oni widzą te poziomy i tam trzeba po prostu patrzeć, co się dzieje z ceną, jak ona się zachowuje, bo tam są przeprowadzane różne testy i po prostu trzeba sobie wyciągać wnioski na bieżąco, czy cena ma możliwość pójścia gdzieś dalej, czy nie, bo przecież ta cena, która też tu była, ona mogła tu już też zawracać. I też było duże prawdopodobieństwo, że tak zrobi, natomiast no, w tym momencie na przykład to już było takie dość znacznie było widać, że ta cena ma ochotę pójść wyżej i tu na razie, tak jak mówię, nie widać, żeby się też zatrzymała, nie? Ale wracając do komentarza, no tu kolega jakby zgadza się z tym, że najlepiej to jakby było przy 42 zaczęło się to kręcić i potem alty zaczęły ruszać. I on się cieszy, jeżeli będzie krew, lament i panika, i to jest prawda, bo może przyjść taki moment, może nie jutro, ale na przykład za miesiąc, dwa, trzy, że może być bardzo zły sentyment znowu i mogą być jakieś takie bardzo mocne zjazdy, i wtedy myślę, że warto interesować się kupnem znowu. Pozdrowienia dla Ciebie w dobie tych wszystkich baranów robiących analizę po liniach trendów, wsparciach i oporu. Jesteś jednym z nielicznych, który ma pojęcie, o czym mówi. Dzięki bardzo tutaj. Nie wiem, czy jestem jednym z nielicznych, ale faktycznie jak się popatrzy na wiele różnych filmów gdzieś tam, no to linię trendu, jeżeli tam gdzieś ktoś mówi, że linia trendu została przebita i teraz już to znaczy, że nie wiem, załamał się trend, no niekoniecznie się załamał, po prostu dynamika trendu spada, to nie znaczy, że on się jeszcze załamał. Poza tym no, linia trendu to nie jest jedyny jakiś tam, to jest tylko pomocniczo, tak? Linia trendu jest tylko pomocnicza, ona mówi o sile ruchu i czy dany na przykład trend się zaczyna wypłaszczać. Jeden po prostu ze wskaźników wsparcia, oporu, no to jest oczywiście, to też ma jakieś tam przełożenie, natomiast jeżeli ktoś się tylko tym sugeruje, no to też jest oczywiście niedobrze. Tak jak wspominałem ostatnio, jeżeli ktoś patrzy tylko też na jakieś wskaźniki, dywergencje, no to też w trendach, szczególnie w tych mocnych, no to zdziwi się, bo to wszystko będzie dawało mylne sygnały, bo trend będzie ciągnął, a ktoś będzie chciał grać dywergencję i będzie mówił, że coś jest wyprzedane albo wykupione. Natomiast rynek będzie to wszystko rozwalał i w zasadzie nie ma za bardzo co się tym kierować, bo takie wskaźniki, oscylatory, one są bardzo dobre w trendach bocznych. Natomiast jak przyjdzie mocny trend, no to wszystko można wyrzucić do śmieci. Dziwię się, że chcesz się dzielić swoją wiedzą, zresztą ludzie, większość i tak tego nie doceni. Niestety jest to prawda, wydaje mi się. Oczywiście to jest fajne przez moment, natomiast też nie ukrywam, że jakoś tam moja motywacja spada. Zastanawiam się, co z tym kanałem zrobić, ale to może wy mi podpowiedzcie. Znaczy mam z tego na razie jeszcze póki co zabawę, natomiast no nie ukrywam, że zajmuje to dość sporo czasu, ale to może temat na kiedy indziej. Dobra, pozdrawiam. Finansowy kretyn. Hej.